Jeszcze przed wieczorem chcę ogarnąć truskawki. Pierwszy raz je przeplewić, podsypać drugi raz cynamonem. Wczoraj je podsypywałem wieczorem, dzisiaj podlałem truskawki. Nie zmył się całkiem ten cynamon, ale jeszcze go dosypię. Tym razem podnosząc nieco agrowłókninę przy truskawkach, więc nawet jak będę podlewał, to ten cynamon tam zostanie. Zamówiłem też boraks w razie czego, ale przyjdzie dopiero za jakieś 2-3 dni. No, także biorę się za plewienie, od razu podsypuję cynamonem i mam jeszcze korę. Korę zastosuję po to, żeby te truskawki, aż tak szybko ta ziemia przy nich nie wysychała. Pierwsza truskaweczka. No jak widać, jest tutaj ten cynamon, ale on został rozsypany mocno po agrowłókninie. Ale byłem już wczoraj zdesperowany, bo tych mrówek było mnóstwo, praktycznie przy każdej z truskawek. Dlatego ponownie go wysypię, z tym, że tak jak mówiłem, tą agrowłókninę sobie podwinę. I co, od razu z każdej z truskawek powyrzucam to, co już jest pognite. Jeśli coś się nie da wyrwać, no to po prostu to utnę. No i ciekawostka, którą czytałem, robimy to najlepiej na gdzieś koło południa, lekko po południu lub rano, w momencie, kiedy nie dochodzi tu wilgoć, no bo każde takie obcinanie rośliny powoduje jej większą podatność na przykład na pleśń. Truskawek już dzisiaj wieczorem nie będę podlewał, zostały podlane rano. Wczoraj też rano zostały podlane nawozem, więc dam im trochę odsapnąć, bo dość dużo tej wody dostały w ostatnim czasie. No i tu od razu przechodzimy do kolejnej truskawki, która już ładnie nam tu wydaje owoce. Patrzę od razu, czy nie ma jakichś truskawek, które mają czarne środki. Te należy zerwać. Nic z nich nie będzie, roślina by traciła na energię na ich wzrost. No, tu widać dziurę, może mało, ale jest tam dziura, z której wychodziły sobie mrówki. To od razu obcinam, żeby mi tutaj nie gniło. No, tu jest, zaczyna być kwiat, ale już z czarnym środkiem, więc do piekła. To też do piekła. A proszę, ale tutaj mrówki nie uciekły. Jest ich mnóstwo. To jest truskawka, którą od 3 dni wcinały. Specjalnie ją zostawiłem, żeby pokazać dokładniej, jak to wygląda. A ja nie chcę, żeby reszta truskawek tak wyglądała, więc jeśli ten cynamon skutecznie sobie nie poradzi, bardzo prawdopodobne jednak, że boraks trzeba będzie użyć. Na przykład tak jak się zastanawiam, czy będzie sens dawać go do papryk, czy od razu tam boraks zastosować, póki w ogóle nie owocują. Myślę, że boraks będzie lepszym rozwiązaniem, jeśli się pojawią mrówki. Dodatkowo, tak jak wcześniej go sobie sypałem w doniczkach, no to podobno pomaga przy ukorzenianiu. Oczywiście nie za duża ilość tego cynamonu, bo może odciąć dostęp tlenu. Pewnie miejscami też wody do rośliny, do korzeni. Jest to w sumie dość logiczne z racji tego, że wystarczy spróbować sobie zjeść łyżeczkę cynamonu albo wymieszać cynamon w wodzie. Tam za dzieciaka, jak bardzo modne w szkołach było, kto jest większy kozak, bo zje łyżkę cynamonu. Przy okazji tak wyglądają cebule na tych międzyrzędach, między truskawkami, gdzie ziemia była trochę lepsza, przynajmniej z wierzchu. Nieco szybciej się przyjmują te cebule, chociaż nie wszystkie, i trochę mniej zacząłem je podlewać. Obawiam się, że część z nich i tak może zgnić. Zobaczymy.
i gotowe. Truskawki przeplewione. Jak widać, momentalnie potrafi ta ziemia tutaj wysychać po podlaniu. Ja się biorę teraz za kołorę. Czekała od soboty, więc najwyższy czas ją wysypać.